Czy młodzi naprawdę zaczęli być głupsi? To brzmi jak tani chwyt boomera z TikToka. Dopóki nie spojrzysz na testy IQ. Przez większość XX wieku działało zjawisko nazwane efektem Flynna. Kolejne pokolenia osiągały coraz lepsze wyniki w testach inteligencji. Dzieci przebijały rodziców, wnuki przebijały dziadków. Lepsze jedzenie, lepsza medycyna, dłuższa edukacja i coraz bardziej złożony świat pompowały wyniki w górę. A potem ten mechanizm zaczął się zacinać. W części krajów rozwiniętych ten wzrost wyhamował. W niektórych danych zaczął się nawet odwracać. Młodsi gorzej wypadają w zadaniach wymagających skupienia, rozumowania, czytania ze zrozumieniem i pracy z problemem, którego nie da się rozwiązać jednym kliknięciem. I tu pojawia się brutalne pytanie. Czy młodzi naprawdę zaczęli być głupsi? I to jest właśnie pułapka. Bo jeśli pokolenie z dostępem do całej wiedzy świata zaczyna słabiej wypadać w testach myślenia, to może problemem nie jest jego mózg. Może problemem jest trening. Telefon daje odpowiedź szybciej, niż zdążysz zbudować pytanie. Algorytm zmienia bodziec, zanim pojawi się wysiłek. Wyszukiwarka rozwiązuje trudność, zanim pamięć i koncentracja dostaną szansę popracować. A dostęp do informacji to nie inteligencja, to tylko dostęp. Inteligencja zaczyna się dopiero wtedy, gdy trzeba samemu połączyć fakty, wytrzymać niepewność i dojść do odpowiedzi bez natychmiastowej nagrody. Więc nie, to nie musi być historia o głupszym pokoleniu. To może być historia o pokoleniu, któremu daliśmy najwięcej wiedzy w dziejach, ale coraz rzadziej zmuszamy je do prawdziwego myślenia. I teraz najważniejsze pytanie. Od którego rocznika zaczęło się to pęknięcie?